Co gdybyśmy mogli przywołać wspomnienie na zawołanie? Albo kiedy się czegoś boimy, po prostu wyłączyć ten strach. Co gdyby w mózgu człowieka, składającym się z miliardów pojedynczych komórek, z miliardów połączeń między nimi, których efektem są uczucia, myśli, świadomość, co gdybyśmy w tej skomplikowanej machinie potrafili wyłączyć każdy konkretny trybik, zobaczyć, co się dzieje, kiedy go wyłączymy i co się dzieje, gdy zaczyna działać z powrotem. Jak bardzo moglibyśmy zmienić zachowanie człowieka, gdybyśmy byli w stanie wybrać i zmodyfikować najmniejszą część jego mózgu. Rzadko kiedy w nauce mamy tak naprawdę do czynienia ze spełnionym snem naukowca, a kiedy już mamy, zazwyczaj jest to coś więcej niż tylko kolejny krok naprzód. Zmienia się nie tylko nasza wiedza o otaczającym świecie, ale przede wszystkim poszerzają się granice tego, co możemy z tym światem zrobić. Jest to moment, w którym nauka przestaje tylko opisywać naszą rzeczywistość. Zmienia wręcz sposób, w jaki ją postrzegamy, w jaki sposób definiujemy rzeczywistość. Było tak wtedy, gdy po raz pierwszy odczytaliśmy pełną sekwencję ludzkiego DNA. Nagle instrukcja życia przestała być abstrakcyjną ideą, stała się czymś, co można analizować, porównywać, a z czasem również modyfikować. Tak było, gdy pojawiła się technologia CRISPR, narzędzie, które pozwoliło wprowadzać w DNA konkretne zmiany, edytować, usuwać fragmenty, poprawiać je albo zastępować innymi, niemal jak tekst w dokumencie. I tak było, gdy wykryto promieniowanie tła pochodzące z Wielkiego Wybuchu. Teoretycznie przewidziane w latach 40., praktycznie niewidzialne przez dekady, nagle stało się faktem. Mieliśmy do czynienia z czymś, co liczyło sobie miliardy lat. Naukowcy mogli po raz pierwszy usłyszeć echo narodzin wszechświata i zweryfikować, że teoria zgadza się z rzeczywistością. Najpierw jest idea, często zbyt śmiała, zbyt niedorzeczna, żeby w ogóle traktować ją poważnie. Nie da się jej zbadać, przez lata znajduje się poza zasięgiem naszych narzędzi, poza zasięgiem naszej wiedzy, aż w końcu coś się zmienia. Nagle coś, co wcześniej było tylko koncepcją, pomysłem, staje się czymś, co jest w naszym zasięgu, czymś osiągalnym i rewolucjonizującym zarówno naszą wiedzę, jak i możliwości naukowców. Bo tak jak CRISPR zmieniło genetykę, a odkrycie promieniowania tła Wielkiego Wybuchu, rozumienie narodzin wszechświata, tak optogenetyka pozwala nam rozwiązywać być może nawet większą zagadkę – działanie ludzkiego mózgu. Przez całe dekady czymś niemożliwym wydawało się zrozumieć, jak działa mózg na poziomie pojedynczych komórek, w jaki sposób jego aktywność, konkretne fizyczne działanie tego skomplikowanego organu kształtuje myśli, emocje, zachowania. Co stanie się, gdy wyłączymy jakieś miejsce w mózgu jedynie częściowo albo na chwilę? Gdzie leży granica świadomości? Jak bardzo można edytować człowieka, zachowując jego tożsamość? Zanim jednak przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Oponeo.pl. Widzowie, powiem wam coś w sekrecie. Bardzo lubię jeździć samochodem, ale jak przychodzi na przykład do czegoś takiego jak zmiana opon, to zawsze się bałem, że to nie będzie coś, co ja będę w stanie ogarnąć samemu. Na szczęście mamy coś takiego jak Oponeo.pl, sklep, z którego korzystałem od samego początku. Tutaj jedyne, co musicie zrobić, to wprowadzić parametry waszego auta. Dostaniecie listę opcji letnich, zimowych, wielosezonowych opon. Nie ma opcji, żebyście wybrali coś źle, a uwierzcie mi, i takie historie słyszałem. W ogóle nie musicie się też martwić o wymianę tych opon, dlatego że z Oponeo.pl współpracuje ponad 1400 serwisów na terenie całej Polski. Możecie więc wybrać sobie jeden z nich, tam wasze opony zostaną dostarczone i możecie się umówić od razu na dogodny termin, w którym zostaną wymienione. No i to tyle, nie ma nic więcej do powiedzenia, bo jest to tak proste, jak tylko może być. Sprawdźcie sobie link w moim opisie, ten z moim nazwiskiem, będę wam za to bardzo wdzięczny. Możecie tam wymienić opony, czy to na letnie, czy wielosezonowe, co tylko dusza zapragnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, pamiętajcie, żeby jeździć bezpiecznie i wracamy do materiału. Początków optogenetyki można doszukiwać się już w latach 70. XX wieku wśród myśli jednego z wybitniejszych współczesnych biologów, Francisa Cricka. Po tym jak wraz z Watsonem pożyczył część danych Rosalind Franklin, aby złożyć strukturę DNA, Crick nie spoczął na laurach. Zwrócił swój genialny, bezceremonialny umysł ku jeszcze większemu wyzwaniu – mózgowi i próbie odkrycia, czym jest świadomość.
W 1979 roku w artykule Thinking About Brain snuł wizje, które wydawały się ówcześnie nieosiągalne. Mapowanie wszystkich obszarów mózgu, śledzenie połączeń między neuronami, których to połączeń jest przeszło miliardy miliardów, rozdzielanie najmniejszych znaczących jednostek, czyli właśnie neuronów i badanie ich oddzielnie, sprawdzanie ich roli w działaniu całego wielkiego systemu. Plastycznego, biologicznego komputera, któremu pomimo zaawansowania technologii wciąż nie potrafimy dorównać. Crick pisał: gdyby każdą część mózgu udało się wyraźnie zabarwić pośmiertnie, tak abyśmy mogli dokładnie zobaczyć, ile neuronów tam jest, jak duże są, w jaki sposób są połączone z innymi obszarami mózgu, poczynilibyśmy ogromny krok naprzód. Wskazywał potrzebę nowych metod oraz ram koncepcyjnych opisujących działanie mózgu. Nie wystarczy traktowanie go jak czarnej skrzynki, czegoś, w czym sprawdzamy jedynie główne wejścia, główne wyjścia, ale nie wiemy tak naprawdę, co dokładnie dzieje się pod maską. Konieczne jest rozłożenie go na części pierwsze i eksperymentalne sprawdzenie, jak te części działają razem. Mówił: trudność w podejściu czarnej skrzynki polega na tym, że jeśli skrzynka nie jest z natury bardzo prosta w działaniu, wkrótce dochodzimy do momentu, gdy kilka różnych teorii tłumaczy obserwowane wyniki równie dobrze. Jeśli sprawa ma być rozwiązana, nie pozostaje nic innego, jak zajrzeć do środka. Crick uważał, że neurobiologia w pewnym sensie utknęła. Właśnie ze względu na brak odpowiednich narzędzi, mózg pozostawał dla nas tą czarną, niezbadaną skrzynką. Ale rewolucja miała nadejść jeszcze za życia naukowca. Żeby zrozumieć, jak istotna jest optogenetyka, musimy przyjrzeć się temu, z czym mierzyli się neurobiolodzy przez dekady laboratoryjnej tułaczki. Do początku XXI wieku dysponowali bowiem narzędziami, które dzisiaj mogą wydawać się po prostu prymitywne. Wpakowanie elektrody do określonej struktury mózgu i stymulacja elektryczna pozwalała aktywować całe grupy neuronów, rejestrować ogólne odpowiedzi, obserwować zmiany w zachowaniu zwierząt. Problem w tym, że metoda była bardzo mało precyzyjna, nie dało się stymulować pojedynczego neuronu na przykład, nie można też było kontrolować dokładnego momentu ich aktywności. Każda stymulacja obejmowała setki, czasem tysiące komórek, wprowadzając ogromny szum informacyjny i utrudniając interpretację wyników. No bo jeżeli struktura X zbudowana jest z dwóch całkowicie odmiennych populacji neuronów i te neurony unerwiają też różne inne struktury, trudno stwierdzić, które połączenie odpowiada za efekt, który obserwujemy. Metody farmakologiczne nie były lepsze. Leki działały na spore obszary mózgu, a nawet cały mózg lub organizm, zmieniając aktywność dziesiątek tysięcy komórek naraz. Próba zablokowania jednej funkcji często oznaczała zakłócenie całego systemu. W praktyce brakowało niemal całkowicie metod pozwalających na chwilową dezaktywację wybranej struktury. Jedynym sposobem było albo jej usunięcie, albo chemiczne lub elektryczne zniszczenie, a to z kolei wykluczało badanie funkcji przy normalnym działaniu mózgu. W efekcie więc mózg pozostawał czarną skrzynką. Neurobiolodzy mogli badać efekty dużych zmian w aktywności, śledzić reakcje zwierząt albo skutki leków czy stymulacji. Mimo to wiele szczegółów pozostało nieuchwytnych. Do tego dostępne metody były czasowo nieprecyzyjne. Elektrostymulacja może i działała w skali milisekund, ale nie pozwalała na wyzwalanie aktywności w dokładnie wybranym momencie, a tym bardziej na precyzyjne wyłączenie neuronów, np. na ułamki sekund. Leki działały jeszcze wolniej, od minut do godzin, a czasem dni, przez co kontrola eksperymentalna była praktycznie niemożliwa. I tutaj pojawia się optogenetyka, niczym rycerz na białym koniu. Dzięki niej można wyłączyć, włączyć, dowolnie zmieniać aktywność pojedynczych neuronów w dokładnie określonym czasie, bez niszczenia ich struktury i bez ingerowania w resztę układu. Co więcej, pozwala precyzyjnie oznaczać połączenia między neuronami i śledzić, którędy przepływają sygnały, co daje naukowcom niespotykaną dotąd kontrolę nad mózgiem. Kontrolę, która umożliwia testowanie hipotez wcześniej uważanych za nieosiągalne. Czym więc jest optogenetyka? Zatrzymajmy się na chwilę przy części opto. To właśnie światło jest tu głównym graczem. Zasada z pozoru banalna. Świecisz na neuron, neuron się aktywuje. Ale jak? Od kiedy komórki nerwowe człowieka są światłoczułe? Tutaj na scenę wkraczają opsyny.
Opsyny to białka, które natura wymyśliła na długo przed nami. Występują m.in. u mikroorganizmów, które potrzebują światła, żeby przetrwać, na przykład u takiego jednokomórkowego glonu. Organizmy te wykorzystują opsyny do tak zwanej fotoaksji, czyli po prostu do wykrywania i poruszania się w kierunku światła. Opsyny pochodzące z prostych organizmów, takich jak właśnie glony, są kanałami dla jonów, to znaczy przepuszczają tylko i wyłącznie określone rodzaje jonów. Działają jak mikroskopijne bramki. Kiedy padnie na nie światło o odpowiedniej długości fali, otwierają się i przez nie do wnętrza komórki zaczynają przepływać jony z otoczenia. Tak zupełnie na boku, opsyny występują też u nas, w czopkach i pręcikach siatkówki oka, dzięki którym widzimy obraz i kolory. Różnica jednak polega na tym, że te wykorzystywane w optogenetyce, najczęściej pochodzące z glonów albo bakterii, działają znacznie szybciej i mniej skomplikowanie niż te ze zwierząt. Zamiast kaskady reakcji i sygnałów wewnątrzkomórkowych jak w ludzkim oku, mamy prosty mechanizm: światło, otwarcie kanału i zmiana aktywności komórki. Tutaj robi się naprawdę ciekawie. W neuronach wszystko sprowadza się do elektryczności, do napięcia na błonie komórkowej, które powstaje dzięki prądowi w postaci niczego innego jak jonów przepływających przez komórkę. Bardzo prosto można przyjąć, że jeśli do środka neuronów płyną jony dodatnie, np. sód, neuron się pobudza i generuje impulsy elektryczne, ale jeżeli napływają jony ujemne, np. chlor, jego aktywność zostaje zahamowana. Czyli jeśli zaświecimy światłem na opsynę, która jest kanałem dla sodu, włączymy neuron. Jeśli zaświecimy światłem na opsynę, która jest kanałem chlorkowym, neuron uciśnie. Światło przestaje być tylko narzędziem obserwacji, a staje się narzędziem do sterowania. Brzmi to świetnie, ale jest jeden problem. Żaden neuron człowieka, ani zwierząt laboratoryjnych nie ma naturalnie takich białek w sobie. Żeby optogenetyka zadziałała, trzeba je tam umieścić. I tu wchodzi druga część całej technologii – genetyka. Naukowcy izolują gen kodujący wybraną opsynę i umieszczają go w specjalnym konstrukcie. Najczęściej wykorzystuje się do tego zmodyfikowane wirusy, takie jak adenowirusy. Brzmi to groźnie, ale w praktyce to po prostu bardzo skuteczni kurierzy DNA. Wirusy są w zasadzie stworzone właśnie do tego zadania. Ich naturalną zdolnością jest wnikanie do komórek gospodarza i wykorzystywanie ich do produkcji własnych białek. Niektóre, jak na przykład wirus opryszczki albo HIV, potrafią wbudować swój materiał genetyczny bezpośrednio w genom gospodarza. Naukowcy przejęli ten mechanizm. Usuwają elementy odpowiedzialne za chorobotwórczość i w ich miejsce wstawiają gen opsyny. W efekcie powstaje coś w rodzaju biologicznego nośnika danych. Wirus, który nie wywołuje choroby, dostarcza komórce nową instrukcję. W tym wypadku jest to instrukcja do produkcji opsyny oraz wbudowania jej w błonę komórkową neuronu, czyniąc go tym samym światłoczułym. Co ważne, można to zrobić selektywnie. Dzięki odpowiednim sekwencjom w kodzie gen uruchomi się tylko w wybranym przez badacza typie neuronów, na przykład w neuronach, które produkują dopaminę, ignorując całą resztę mózgu. Różne opsyny reagują na różne kolory światła – niebieskie, zielone, żółte, czerwone, pozwalając jednocześnie kontrolować różne populacje neuronów. Wystarczy cienki światłowód albo mikroskopijna dioda LED wprowadzona w określone miejsce w mózgu, krótki puls światła i wybrane neurony się aktywują albo wyciszają. Po raz pierwszy w historii neurobiologii można nie tylko włączyć neurony, ale też precyzyjnie je wyciszyć. Odwracalnie, bez ich niszczenia, bez ingerencji w resztę mózgu i dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Pierwsze kroki w stronę optogenetyki pojawiły się pod koniec lat 90. To wtedy odkryto, że niektóre białka pochodzące z glonów potrafią reagować na światło, no i kontrolować przepływ jonów przez błonę komórkową. Ale prawdziwy przełom nastąpił dopiero w 2005 roku. To wtedy po raz pierwszy udało się wykorzystać te białka do sterowania aktywnością neuronów. W klasycznej już pracy Eda Boydena i współpracowników pokazano, że neurony można genetycznie wyposażyć w opsyny i kontrolować światłem. Ten moment uważa się za narodziny optogenetyki jako narzędzia. W kolejnych latach metoda rozwijała się błyskawicznie. Pojawiły się opsyny pozwalające nie tylko aktywować, ale właśnie wyciszać neurony, a znaczenie tej techniki zostało oficjalnie uznane w 2010 roku przez Nature Methods, ogłaszające ją metodą roku.
Swoją drogą w kręgach neurobiologicznych często mówi się, że Ed Boyden i Karl Dijsselhoff, ojcowie optogenetyki, otarli się o Nobla swoim osiągnięciem. Trudno się temu dziwić, skala przełomu, jaki przyniosła optogenetyka, jest naprawdę wyjątkowa. Nie jest po prostu kolejną techniką. To narzędzie, które zmieniło sposób zadawania pytań w neurobiologii. Pozwoliła przejść od obserwacji do precyzyjnej kontroli aktywności neuronów, rozbijając złożone funkcje mózgu na konkretne obwody i komórki. Właśnie dlatego wielu naukowców podkreśla, że jest to odkrycie kalibru Nagrody Nobla, takie, które nie tylko rozwija dziedzinę, ale redefiniuje jej fundamenty. A obecnie? Nie jest już to tylko ekskluzywna ciekawostka z amerykańskich laboratoriów, to jedno z podstawowych narzędzi współczesnej neurobiologii, a wraz z coraz lepszym jego poznaniem możemy je modyfikować i ulepszać. Trwają m.in. próby odejścia od klasycznych światłowodów wprowadzanych bezpośrednio do mózgu na rzecz rozwiązań bezprzewodowych, czyli albo mikroskopijnych diod LED sterowanych zdalnie, albo systemów wykorzystujących światło przenikające przez tkanki. Celem jest jedno – uzyskać tę samą precyzję kontroli, ale przy jak najmniejszej ingerencji w strukturę mózgu. Co to oznacza w praktyce? Aktywując niewielką grupę neuronów pewnej struktury, można wywołać reakcję strachu u zwierzęcia bez podawania mu jakichkolwiek fizycznych bodźców. Albo odwrotnie, wyciszyć te neurony i sprawić, że zwierzę przestanie reagować lękiem na coś, czego wcześniej się bało. W hipokampie można ponownie aktywować neurony związane z konkretnym wspomnieniem i przywoływać je na zawołanie, niezależnie od kontekstu, w którym wspomnienie powstało. Można manipulować komórkami tzw. układu nagrody, sprawiając, że zwierzę zaczyna preferować określone miejsce albo zachowanie lub całkowicie traci zainteresowanie czymś, co wcześniej było dla niego motywujące. Optogenetyka pozwala rozdzielić funkcje, które wcześniej wydawały się nierozróżnialne. Tam, gdzie mówiliśmy, ta struktura mózgu odpowiada za to zachowanie, dziś możemy pokazać, że w obrębie tej samej struktury istnieją różne grupy neuronów, które robią odmienne rzeczy i tylko jedna z nich związana jest z obserwowanym zachowaniem. Zmieniła się nie tylko nauka o podstawowej pracy mózgu, ale też badania nad chorobami. W modelach choroby Parkinsona zidentyfikowane zostały dokładne połączenia, które powinny być celem terapii zaburzeń ruchu. W badaniach nad zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi pokazano, że aktywacja lub hamowanie bardzo specyficznych połączeń między strukturami mózgu może nasilać albo redukować objawy. Pojawiają się też próby zastosowań klinicznych, np. w przywracaniu wzroku. U części pacjentów z uszkodzoną siatkówką wprowadza się opsyny do komórek oka, aby nadać im wrażliwość na światło i częściowo odtworzyć zdolność widzenia. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków jest próba wykorzystania optogenetyki jako precyzyjnej alternatywy dla głębokiej stymulacji mózgu, która jest stosowana m.in. w chorobie Parkinsona. Klasycznie ta metoda polega na elektrycznej stymulacji określonych obszarów mózgu, co może łagodzić objawy zaburzeń ruchowych, ale działa dość ogólnie. Pobudza różne typy komórek jednocześnie, skutkując tym samym szeregiem efektów ubocznych. Możecie pamiętać z materiału o czkawce, jak została ona wyleczona właśnie za pomocą takiej stymulacji, ale później dolegliwość wróciła. Naukowcy z kolei stwierdzili, że podkręcając stymulację można by się pozbyć czkawki na dobre, ale pacjent czułby się po prostu podle. Po raz pierwszy w historii jesteśmy w stanie nie tylko obserwować aktywność mózgu, ale ingerować w nią z precyzją odpowiadającą pojedynczym komórkom oraz konkretnym momentom w czasie. Potrafimy oznaczać wybrane neurony i śledzić ich połączenia. Potrafimy włączać je i wyłączać dokładnie wtedy, kiedy chcemy i możemy obserwować, jak ich aktywność przekłada się na zachowanie oraz potencjalnie wykorzystać zdobytą wiedzę w leczeniu. Wróćmy do słów Cricka sprzed kilkudziesięciu lat. Metoda, dzięki której pojedynczy neuron mógłby zostać nastrzyknięty substancją, która wyraźnie zabarwi wszystkie neurony z nim połączone i żadne inne byłaby nieoceniona. Równie cenna byłaby metoda pozwalająca na wyłączenie wszystkich neuronów jednego typu, pozostawiając resztę nienaruszoną. Ta wizja wydawała się nierealna. Dziś nie jest to już ani wizja, ani nadzieja. To chleb powszedni tysięcy laboratoriów. To moment, w którym jedno z najśmielszych pytań neurobiologii, czyli jak działa mózg na poziomie pojedynczych komórek i ich sieci, po raz pierwszy przestało być poza naszym zasięgiem. To coś, co kiedyś było marzeniem, a dziś jest spełnionym snem.
Snem, który setki neurobiologów śnili przed dekadami i który w końcu stał się rzeczywistością.